Cześć, dziś Wam pokażę bardzo fajnego Seata Leona, który jest przygotowany do jazdy torowej. Siema, jest ze mną Michał. Cześć Jerzy. Mam dwa ulubione tory, to jest Poznań i to jest Silesia. Na razie jeżdżę tylko po torach polskich. Możecie zobaczyć ciekawostkę. Tutaj jest pochodna awarii na torze Poznań, gdzie wysadziło mi cały odpowietrznik. Tak, no tak. No i idzie i generalnie w zakręcie się układa. Podobno w silniku uturbionym zimny dolot w ogóle jest nieważny. Co tutaj fajnego zostało zrobione w tym aucie? Może zacznijmy od kwestii prowadzenia, bo wspomnieliśmy, że To o jest torze. najważniejsze. Także tak, jest Bilstein B8, sprężyny, Eibach Sportline, pozmieniane wszystkie możliwe rzeczy od wahaczy na lżejsze aluminiowe, mocowania wahaczy z lekkim przestawieniem kąta, stworznie, które też są zmienione, to też powodują troszkę inny kąt. Trzeba powiedzieć, że płyta PQ35 zupełnie się nie prowadzi niestety, jak większość wagów, dlatego trzeba to usprawnić. Poprawiliśmy zdecydowanie roll center i to było najważniejsze, co zrobiłem w tym samochodzie. Samochód zaczął wreszcie skręcać i reagować dobrze na kierownicę. Pamiętasz setupy geometrii, jakie Tak, kąty są? na kamberach mieliśmy prawie 2,5 stopnia negatywu. Przód. Tak, Mhm. przód. Tył? Z tyłu jeszcze, gdzie też tak naprawdę się uczyłem wszystkiego, myślałem, że z tyłu też musi być negatyw. Jednak nie. Lepiej, żeby to było bardziej neutralne, może z leciutkim negatywem. W tym momencie jest na około minus 1 stopień z tego co kojarzę. Mhm. I prowadzi się naprawdę ok. Tylny stabilizator zmieniony, przedni stabilizator seryjny, tak? Tak, przedni stabilizator seryjny, a wręcz część osób, które też dość dużo lata po torach, powiedziało, żeby wsadzić jeszcze miększy, żeby spowodować, żeby to tył najpierw wyjeżdżał, a nie przód. Nie powiedzieliśmy, jest to Cupra R w pakiecie MS Design. Są tego zwolennicy i przeciwnicy. Samochód jest w pełnym spoilerowaniu, jest ciut bardziej agresywny. Nie byłem zwolennikiem tego pakietu, ale już tak mi się opatrzył, że jak widzę tą standardową wersję Cupry, to mam wrażenie, że jest za mało agresywna. To może teraz się przejedziemy kawałek, zobaczymy jak to auto jeździ, a na końcu filmu, tak jak zwykle, wrzucę Wam dane techniczne i osiągi. Fotel jest na Ciebie za mały zdecydowanie. Jest. To jest maksymalny wzrost, chyba to jest 1,80 m na te fotele. Czy one trzymają na torze? Zupełnie. Nie. Poruszaliśmy już dzisiaj ten temat odnośnie sportowych foteli i tak te fotele się do niczego nie nadają. Tak. Najlepszy mod na tor to jest kubełek, bez Tak. wątpienia. I pasy. Dokładnie, żeby siedzieć w fotelu, a nie latać po nim. I nie trzymać się kierownicy, Tak. tylko kręcić kierownicą. Tak. No tak, ale nawet na tej oponie, która jest, Tak. umówmy się, oponą bardzo słabą, to no, czuć, że geometria... tak, no tak. No i idzie i generalnie w zakręcie się układa. Tak, To jest... układa się, gdzie na poprzednim ustawieniu nie bylibyśmy w stanie tego zrobić. A powiedz coś o torowych doświadczeniach. Jakie masz, nie wiem, czasy tym samochodem na Poznaniu, na Silesii? Gdzie jeździłeś? Mam dwa ulubione tory, to jest Poznań i to jest Silesia. Na razie jeżdżę tylko po torach polskich. No a powiedz coś o czasach. O czasach, tak. Czego się można spodziewać po takim aucie? Poznań zrobił minutę 55, także jest to czas dobry, tym bardziej jak na pierwszy raz. Silesia zrobiłem 2 minuty. Także też w miarę dobry czas. Do pobicia jeszcze mnóstwo, bo też jakiś tam samochód potem przechodzi modyfikację, żeby to ciut lepiej zawsze skręcało. Zawsze każdy wypad na tor powoduje, że coś daje do myślenia, co tu zmodyfikować. Silnik został podkręcony o dokładnie prawie 100 koni. Także seryjnie w tym samochodzie było 265 koni, to jest silnik CDL-a. Też montowany w S3, w Golfach, 6, R-kach. Przepraszam, że nie jest za czysty, ale dawno tutaj nie zaglądałem. Co tutaj jest zrobione? Zacznijmy, no wiadomo, standardowo musi być zimny dolot powietrza. Teraz jest w wersji zimowej, żeby nie łapało syfu, bo chyba wszyscy jesteśmy tego świadomi, co fantastyczne stożki wpuszczają do turbin i co to powoduje. Dlatego mam wersję zimową stożka, suchego stożka,
oraz wersję letnią, gąbkową, firmy Ram Air, która powoduje, że jest tak głośno, że zaczyna inaczej w ogóle brzmieć ten samochód. Oczywiście cewki z R8. Do tego odma zaślepiona całkowicie. Są tego zwolennicy i przeciwnicy. Jak widać tutaj jest standardowej firmy z AliExpress. Bardzo, bardzo dobrze działa. Ciut inna DV-ka, która powoduje, że ciut szybciej się turbina wkręca w odpowiednie obroty. Pompa wysokiego ciśnienia też zmodyfikowana. Wkłady, jak dobrze pamiętam, to chyba był firma Autotech. Turbina jest K04, także standardowa turbina. W tym momencie jest około 360 koni w tym samochodzie. Samochód przechodził wiele modyfikacji, miał wiele map. Także to jest taki konsensus, jest to Stage 2. Czyli jeszcze cooler, wydech zrobiony, tak? Jest, tak. Cooler jest ze strójki, aluminiowy. Na to, że temperatura w dolocie nie przekracza 40 stopni, nawet jak jest ciepło. Mam wgląd we wszystkie dane z silnika live przez moduł PolarFist, także mogę to obserwować i wiem, kiedy zjechać i sobie odpuścić. Żeby nie było, to nie jest akumulator przypięty na tretytce. Nie. Akumulator jest przykręcony na dole, a Tak. tretytka trzyma dolot. Tak, trytytka trzyma dolot prawie do masy, ale przez to jest sztywniejsze i to nie pracuje. Zresztą widać, jak tego nie było, dolot cały pracował i się tutaj o to wszystko rysował. Podobno w silniku uturbionym zimny dolot w ogóle jest nieważny. I to jest takie też pytanie, może w sekcji komentarzy się wypowiecie, czy faktycznie tak jest, czy warto to robić, czy nie warto. Niestety trakcji dzisiaj nie złapiemy, bo nawet nie wciskam do końca gazu i on buksuje kołami. Także nawet 100-200 też może być ciężko zrobić. To Bo... ja myślę, że nawet nie ma sensu, żebyśmy te pomiary dzisiaj przeprowadzali. Wrzucimy Wam pomiary, które Tak. są archiwalne po prostu, żebyście wiedzieli, Tak. jakie ten samochód ma Tak. osiągi, bo dziś jest to po prostu niebezpieczne do robienia. Ale samochód był mierzony zaraz po modyfikacjach. No. Podejrzewam, że nie stracił raczej na wigorze i mocy. Były to okolice 12 sekund w dwie osoby. 100-200. 100-200, tak, tak, nie 0-100. 0-100, seryjnie ten samochód miał 6,2, niby w serii. Schodzi się poniżej 6 sekund, 5,7, ale na dobrej oponie, na rozgrzanej oponie i jest to też, nie oszukujmy się, jest to walka, żeby dobrze ruszyć tą ośką, także no nie jest to samochód do startu w 0-100. Powiedziałeś, że tam kiedyś byłeś pierwszy raz na torze, zobaczyłeś, jakie tam są problemy z samochodem. Że Tak. Ja miałem taką historię na przykład, że byłem pierwszy raz Golfem na torze. Golf miał już ponad 300 koni, napęd na 4 koła, sportowa wersja R, wiadomo. Tak. I miałem czas na Poznaniu o dosłownie parę sekund lepszy niż Kia Picanto pucharowa. I to był dla mnie taki szok, że ja nie wiedziałem, co się dzieje. No a potem się dowiedziałem, że ja nie umiem jeździć, samochód się nie nadaje, jest za Tak. ciężki, ma złą oponę, ma złą geometrię, szereg rzeczy, nie? Jakie były Twoje pierwsze wnioski i co byś może poradził? Mam bardzo podobne pierwsze wnioski. Pojechałem, jako że stwierdziłem, że no to będzie no nie liczę jakichś pierwszych historii, jak tylko zdałem prawo jazdy i pojechałem na tor Kielce samochodem mamy, żeby zobaczyć jak to się robi. To było już prawie 20 lat temu. Co to za auto było? Mercedesa klasa. O. Wszyscy mówią, że no czemu jest tyle wypadków? No bo kierowcy są nieszkoleni. Że jeżeli chcesz pojechać na parking, gdzie pamiętam jak 15 lat temu się jechało na parking przy Puławskiej i się latało bokiem i policja stała i się patrzyła po prostu, czy jest bezpiecznie i było spoko. A teraz to jest oczywiście nagonka, no Przestępstwo. Tak, i, tak. No. Także nie ma się gdzie wyszaleć, a nie oszukujmy się, nie każdego stać, żeby pojechać normalnym samochodem na tor i żeby wydać paręset złotych, czasami parę tysięcy złotych, żeby sobie polatać chwilę. Dobra, to powiedz jeszcze dwa słowa, dlaczego mamy takie opony. Bardzo dobre. Mamy bardzo dobre opony, które zostały przełożone z mojego drugiego Leona, bo nie są niestety okrągłe i powodują wibracje. Dlatego zostały wrzucone do samochodu, który jeździ po mieście teraz. No ale myślę, że nie zapewnią nam dzisiaj dobrych czasów. Nie, to są opony po prostu do zjechania. Tak. Po to tu są. Hamulce są tu seryjne, czy coś zmieniałeś? Nie, hamulce nie są seryjne z przodu, z tyłu została seria. Z przodu jest założony standardowy zacisk z Porsche Macana na tarczy
DBA, chyba to jest 4000, jak dobrze kojarzę. Tarcza już ma parę torów za sobą, także nie wygląda za świeżo, ale wciąż robi swoją funkcję. Zresztą tutaj możecie zobaczyć ciekawostkę. Tutaj jest pochodna awarii na torze Poznań, gdzie wysadziło mi cały odpowietrznik. Na szczęście zrobiłem obchód przed następną rundą i zauważyłem, że coś kapie z koła i dotknąłem i wysadziło mi odpowietrznik, także to była jakaś opatrzność nade mną czuwała, że nie pojechałem, bo myślę, że pierwszy zakręt zakończyłbym poza trasą. Pomimo tego, że zacisk jest czterotłoczkowy, to jest lżejszy dwukrotnie od standardowego zacisku z Cupry R, który był jednotłoczkowym i w ogóle nie hamował. A powiedz mi, klocek jaki jest teraz? DS 2500. A, czyli taki lepszy, ale jeszcze bez hardkorów. Bez hardkorów, ale... Uliczny, no on działa od zimnego. Działa od zimnego, ale musimy wspomnieć, że no nie jest homologowany na drogę. DS 2500 nie jest homologowany na drogę. Także o tym nie mówimy, jeździmy tylko na torze. Jedziemy tylko na torze, na tym klockach, ale przerabiałem różne klocki i według mnie cena, jakość jest super. No właśnie, o dystansach powiedz. Tak, no według mnie dystanse, pomimo tego, że powodują, że samochód wygląda ładnie, ale przestaje się prowadzić. Czyli nie masz teraz dystansów żadnych? Nie mam żadnych dystansów. To nie tędy droga. Znowu raz tak zmienić i sprawdzić, no właśnie, co to powoduje. To też jest jakby kluczowe, żeby robić te doświadczenia, tak. Nie tylko czytać na forum, czy gdzieś tam na Facebooku, kto co napisał i widzi, tylko faktycznie wziąć ten dystans, nawet pożyczyć od kogoś, założyć, przejechać się 2 kółka po torze, zdjąć, przejechać się ponownie, spróbować wyciągnąć wnioski. Fajnie się poradzić osób, które mają jakieś doświadczenie i przynajmniej można wiedzieć, w którą stronę iść, jeżeli chodzi o modyfikację, co modyfikować. Opona na pierwszy wyjazd, żeby to nie pojechać na oponie drogowej, bo zazwyczaj jak przyjeżdża taka osoba, to jest zaraz, o kurczę, miałem nowe opony topowej marki. To bardzo, jak ktoś będzie jeździł agresywnie, bo można też jeździć, ale to wtedy to nie ma... raz pojedziesz, to i tak jeździsz agresywnie, bo za mocno gaz wciskasz, za wcześnie, no jakby szereg błędów robisz po prostu. Moja bardzo częsta wada, że chcę za szybko, za mocno i to tylko powoduje, że piszczą opony, a nie mogą piszczeć opony. I im wydaje się, że kółko jest płynniej zrobione, wolniej, tym lepszy czas. No i niestety tak to wygląda. No tutaj to trzeba jak najpłynniej jechać, jak najmniej hamować. Także oszczędzać hamulca i hamować tylko wtedy, kiedy potrzeba. Dokładnie. No nic, warto się bawić na torze, warto testować swoje auto. Hamowanie. Tak, chciałem zahamować, bo chciałem zobaczyć, jak będziemy zeteksować. Hamuje lepiej niż przyspiesza. W tej temperaturze, nie? Tak. Spoko. Także słuchajcie, jakbyście mieli jakieś pytania odnośnie jazdy po torze, piszcie w komentarzu. Będziemy się pewnie widzieć jeszcze nie raz przy różnych okazjach track dayowych, więc na pewno ten temat będzie wracał. A ja Tobie dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Cześć. Do zobaczenia.